Park przed walką KSW 49 w Ergo Arenie. To będzie już kolejna twoja walka, Norman, w organizacji KSW. Powiedz nam, czy planujesz zostać na dłużej tutaj? Do you consider staying here longer in KSW? Do you want to fight more in KSW? Yeah, for sure. Yeah, I want to stay at KSW. So I like all these guys. Who's like me. No, I like it here. It's my type of show. I think a lot of people take whenever I tweet something or something like this, maybe they take it the wrong way and think I want to go somewhere. But no, I like KSW, good promotion. You look after the fighters well, and we never really have to ask for anything. It's always there. Fight week, everything's there. They kind of put me in a little motel just up the road. I think it's because it's close to a gym. So I got at Martin. I was like, "Come on, you got to get me back in that executive suite up there. Come on, let's go. Come on, Martin." Okay, yes. But yeah, I'm gonna stay fight here for sure. Tak, zamierzam zostać dalej w KSW. Dobrze się tu czuję. KSW to jest mój typ eventów, na których lubię występować. Zresztą polscy fani chyba mnie też lubią. Czasem może coś źle odbierają to, co napiszę na Twitterze czy na innych mediach społecznościowych, może troszeczkę źle mnie odbierają, ale czuję się tutaj bardzo dobrze. KSW też mnie bardzo dobrze o mnie dba, chociaż teraz mieszkam w jakimś takim małym hotelu, który mi się nie do końca podoba, ale może to dlatego, że jesteśmy blisko, że on jest blisko mojego gymu, w którym trenuję, ale już mówiłem Martinowi, że musi mnie przenieść do jakiegoś lepszego hotelu, bo tam długo nie zabawię. A propos tego, jak jest odbierany przez fanów w Polsce, całkiem niedawno napisał takiego tweeta, że nie podoba mu się do końca to, że organizacja KSW nie chce dla niego stworzyć nowej dywizji wagowej pośredniej między lekką a półśrednią. You are not happy about that KSW don't want to make a weight class between lightweight and welterweight for you. What do you say about that? Yeah, it wasn't really throwing too much dig. I was just thinking, I was just being selfish, thinking about myself. But I think I was speaking for a lot of other guys too, because I think there's lots of people who are in that position where they're a little bit small for welterweight, but they're too big for lightweight. You know, some guys who are just small welterweights who can't make lightweight would be a good division for them. I know lots of guys like this, but now it don't make sense for the promotions and stuff like that, then why do it? You know, it's only if it makes sense for the promotion is it going to happen, which makes sense. And so I just got to stop being lazy and stop eating buns and cakes or no Polish sweets, and then I make the weight no problem, because I make the weight, then we can fight for the title and make the weight properly. To prawda, trochę myślałem o sobie po prostu wtedy, bo chciałem taką kategorię wagową, ale też myślę, że mówiłem głosem wielu zawodników, bo rzeczywiście jest sporo zawodników, którzy są za mali na kategorię półśrednią, za duzi na kategorię lekką i po prostu uważam, że ta kategoria byłaby bardzo dobra dla takich zawodników, ale oczywiście jeśli to nie ma sensu dla promotora, to nie ma sensu takiej kategorii robić. Co prawda ja bym się czuł bardzo dobrze, bym nie musiał w końcu robić wagi, tylko bym sobie spokojnie robił to dużo profesjonalniej, mógłbym się spokojnie skupić na robieniu tej wagi, bo teraz po prostu odstawiam słodycze i jest zrobione. Okej, to jeszcze jedno pytanie o tą wagę. Artur Sowiński w wywiadzie dla nas powiedział, że jesteś zbyt leniwy na to, żeby zrobić 7-0, a masz za mało jaj, żeby pójść do 7-7. Komentujesz to? You don't have two big balls and you don't want to fight with the big men in 77, so how you can comment that? It's up to him what he says doesn't really matter to me, but he's talking about you're scared to move up. Sure, just fought Boris, and Boris was like about 4 or 5 kilos heavier than me. Boris was about 10 kilo heavier than me in the fight, or sorry, 10 pounds, not 10 kilo. So, and nothing about scared to fight no one. No one's scared to fight anyone. That don't make sense to me anyway. For me to cut to lightweight, it could be right, stopping a wee bit lazy and stay on the road a wee bit more. No, I get balls, I fight anyone, no problem. No problem, I fight anyone. But I know deep down, lightweight's my division, proper division for my size, my height and stuff like this. And I think this is where I stay. You know, so what he says is nothing. Like he's acting like he's moving up big weight. He's only going from featherweight up 4 kilos. He's not going from lightweight to welterweight, which is 7 kilos. So it don't mean anything. It don't mean anything. Let's do all the talking in the cage whenever he say what he wants then. Tak szczerze mówiąc, to nie obchodzi mnie to, co mówi Kornik, może sobie mówić co chce.
Przecież ja dopiero co walczyłem w kategorii 77 z Borysem, który prawdopodobnie był ode mnie większy około 10 funtów, czyli 5 kg w tej walce, więc to jest naprawdę dużo. Ja po prostu zrobiłem tę wagę bez problemu i walczyłem w jego kategorii wagowej, więc nie widzę powodu, dla którego ktoś może uważać, że boję się walczyć w kategorii 77 kg. To nie jest dla mnie żaden problem. Też uważam, że raczej 70 kg to jest kategoria, w której ja powinienem walczyć, patrząc na to, jakie mam parametry, jak wyglądam, jaki mam wzrost. To oczywiście ta 70 byłaby lepsza, ale też a propos tego, co powiedział Kornik, no to spójrzmy na to, że on przecież z 66 kg przeszedł do 70, czyli to też są 4 kg więcej, a nie 7 czy jeszcze więcej do kategorii półśredniej, więc nie rozumiem, o co mu chodzi. Skoro on może 4 kg iść więcej, to czemu ja nie mogę walczyć 4 kg więcej? Artur Sowiński mówi trochę pogardliwie, że Norman obraża go w mediach społecznościowych, ale jak się mijają, to już nic nie mówi. That you are trying to trash talk in the social media, but when you are passing by here in real life, you are not talking anything to him, you are not trying to pick a fight with him. So what do you comment? What I mean by that is like maybe I train, maybe I got a good day training, and I'm going to smash this guy up, you know, nothing personal to him, you know. It's like I don't need to come up and say to his face, I'm going to smash you. Maybe if I put it on social media, it's a personal thing for me. I'm going to smash him in my mind. I'm going to smash him. That's how I feel. But if he wants to take it personal, that's up to him. If he wants to draw me into like smack talk and do all this and do all that, I ain't going to do no talking to him. I'm just going to shake his hand, go in there, beat his head off, and that's it. But I know he's going to put up a good clean fight. I said, man, I respect any boy who come and have a good clean fight. Boris gave me a good fight. Gamrot did not give me a clean fight for 2 fights. Like, come on, like people got to see that. So that's why I feel like it's time for me to get the belt. I think it's time for me to make the weight properly and get the belt. Może to po prostu jest tak, że mam taki dzień, że lubię sobie coś napisać i po prostu miałem dobry dzień i chcę pokazać, że mam dobry dzień i wiem, że go zniszczę i dlatego wrzucam takie rzeczy do mediów społecznościowych. To jest tak naprawdę moja sprawa, co sobie wrzucam, a nie mam żadnej potrzeby, żeby tutaj na co dzień podejść do niego i mu powiedzieć zniszczę cię, no bo wiem, że jestem świetnie przygotowany i go zniszczę w klatce, kiedy będzie na to odpowiedni moment. Zawsze to powtarzałem, że jeśli ktoś daje mi czystą walkę, to też ja go szanuję, nie mam z tym żadnego problemu. Borys dał mi czystą walkę, szanowałem go, tak samo dzisiaj Kornikowi już cisnąłem rękę, nie mam z nim problemu, bo on też zawsze walczy czysto, natomiast wiemy, kto nie walczył czysto. Mateusz Gamrot dwukrotnie walczył nieczysto ze mną, pokazał, że nie potrafi walczyć czysto, więc wszyscy doskonale o tym wiedzą i wszyscy to widzieli w tych walkach, że Gamer nie stosował się do przepisów. Ja myślę, że to jest teraz ten moment, który po tej walce, że muszę zrobić limit kategorii lekkiej, zrobię ten limit kategorii lekkiej i wrócę po ten pas, po walkę o pas. Jakie twoim zdaniem są największe atuty Artura What's the Sowińskiego? biggest advantages in Artur Sowiński's game? He's tough, very experienced. He's a bit wild and crazy, you know, unpredictable at times. He likes to switch stances from southpaw to orthodox, throw big crazy punches. But then sometimes he can come out and fight technical, so he's just kind of a bit unpredictable. So I've been trying to figure that out, switching stances and stuff like this. But if I feel like it's not working for me in striking or anywhere like this, if it's not working, I'm just going to like grit down, bite on the gum shield, and then just get stuck in, as we say back home, get stuck into him. Because I feel like physically I'm stronger than him, you know. But them smaller guys are wiry and strong too. But I feel like I'm pretty strong for my weight, so I think I'm going to be stronger than him, you know. And I've got a good chin too, so he likes maybe for knockout, but I don't think he's going to knock me out. He's maybe going to hit me a few times, but I'm going to still stay on his face, but I'm going to be stronger than him in the fight. Jest na pewno bardzo twardy, to jest coś, co go wyróżnia. Też jest takim zawodnikiem, który jest trochę szalony i trochę nie wiadomo nigdy, co się można po nim spodziewać. Lubi zmieniać pozycję w walkach, czasem stoi na mańkuta, czasem stoi w normalnej pozycji. To jest na pewno coś, co go tak wyróżnia, bo też z jednej strony w innych pojedynkach potrafi walczyć bardzo technicznie, już nie ma tego szaleństwa, więc na pewno to jest jakiś element, który jest dla niego bardzo specyficzny, że jest tym zawodnikiem bardzo nieprzewidywalnym. Myślę, że natomiast jest słabszy ode mnie, że ja będę dużo silniejszy, jestem bardzo silny na swoją kategorię, jak będę chciał, to go po prostu, nawet jak polecimy na ziemię, to go zwiążę i będę w stanie go tam przytrzymać. Też pewnie będzie szukał knockoutu, ale przecież ja mam bardzo mocną szczękę i nie wydaje mi się, żeby był w stanie mnie znokautować. Może kilka razy mocno mnie trafi, ale to w ogóle na mnie nie podziała. Dalej będę stał i wymieniał z nim ciosy. Wspomniał o walce z Borysem, tam publika bardzo żywiołowo reagowała. Dużo ludzi mówi, że no Norman wygrał. Norman won, but tak, i że to niesłusznie i dlatego Buchaina. Yeah, and a lot of people were disagreed with the result in the arena, but a lot of fans say that you
won properly, so there is no reason to boo you. Yeah, I understand that. Yeah, I thought it was still a close fight when I watched it back. The first time I watched it just on my phone, and Boris won the first round. Second round, Boris come out, threw a lot of punches, but then I kept watching the second round again, whereas he come out like the first round, but he had no pop in his shots the second round. He was trying to throw too much, and he missed a lot of shots. So every now and again I would hit him a 1-2, straight left punch, he would have stumbled but then come back again. So I think my strikes were more cleaner in round 2 than his strikes. His were just like, nothing really significant, more hitting arms and stuff, but I was more like, I had more power in my shots, and I hurt him more times in the second round. I think I stunned him about 2 or 3 times. Then I got the takedown too, so it came down to the second round, and I watched it 3 or 4 times, maybe even more than that, and I felt that I won the second round. And round 3, I won round 3. At that stage, it doesn't matter what they say if he was tired or not. He was done at that stage. It doesn't make no difference. But if the title was on the line, I had 1 more round, and he could have been. But that don't mean nothing. It was a 3-round fight, and I definitely won the 3rd round. He definitely won the 1st round, but he didn't fight smart. If he fought smart, he would have had a better chance. But too bad. If he wants to have a rematch, no problem. Like, I think that would be good, because I think he'll fight me different if we had a rematch there too. I think he would fight more calm, relaxed. Plus, he had a lot of time out for a couple of years, so maybe this could play into factor. I can see all these things too. It kind of went against him, but I felt like they underestimated me, and he thought he was going to knock me out, but no, wasn't going to happen. Zaraz po walce, zresztą ja sobie też obejrzałem ten pojedynek i uważam, że był bardzo bliski. Na pewno pierwsza runda była dla Borysa, wyszedł bardzo mocno, bardzo szybko, dużo uderzał ciosów i na pewno tę rundę wygrał. Ja na pewno wygrałem 3. odsłonę w drugiej rundzie. Wydaje mi się, że Borys dalej uderzał bardzo dużo ciosów, ale mnóstwo z tych ciosów po pierwsze nie trafiało, a po drugie było bardzo dużo lżejsze. To nie były czyste, znaczące ciosy, tak jak to się mówi w MMA. Z kolei ja przyjmowałem jego ciosy i spokojnie odchodziłem sobie, potem uderzałem akcją 1-2 i praktycznie każde moje ciosy wchodziły, więc można powiedzieć, że on zadawał tych ciosów. Były większość z nich niecelna, a po drugie, kiedy ja już trafiałem, to były te ciosy znaczące. Ja robiłem uszkodzenia, do tego na koniec dołożyłem jeszcze obalenie, więc w mojej ocenie wygrałem tę drugą rundę. Oglądałem ją naprawdę kilka razy, uważam, że to była bardzo bliska walka, ale moim zdaniem wszystko przebiegło zgodnie z tym, jak to powinno wyglądać. Gdyby była 4. runda, może byśmy się wtedy przekonali, kto powinien wygrać. Myślę, że byłoby to bardzo jasne, co by się stało w 4. rundzie. Jeśli Borys chce rewanżu, nie ma problemu, możemy zawalczyć. Myślę zresztą, że w tym rewanżu zawalczyłby dużo mądrzej, bo w tej walce naszej pokazał, że nie przygotował się zbyt mądrze do tego pojedynku. Wyszedł bardzo mocno, chciał za wszelką cenę mnie znokautować, ale mnie się nie da znokautować w taki sposób. Można rzucać na mnie wszystko i tak nie polecę na ziemię. Myślę, że jeśli byłby rewanż, to w tym rewanżu właśnie zawalczyłby mądrzej, byłby dużo spokojniejszy, nie byłby tak szalony w tych swoich atakach. Też wiem, że przecież miał bardzo długą przerwę, więc pewnie to też miało jakieś znaczenie w tym pojedynku. Jestem świadomy tych wszystkich elementów, które złożyły się na taki, a nie inny wynik, więc jeśli chcemy zawalczyć jeszcze raz, to nie ma problemu, ja się na to zgadzam. Jeśli tak, to już wszystko.